Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szarlotkę na maślance. Potrzebować będziemy 2 jajka i 1 szklankę maślanki. Szklanka o pojemności 250. Garść orzechów. Orzechy prażyłam 10 minut na patelni. Pokroję w kosteczkę. 2 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki oleju, szklankę cukru, 2 szklanki mąki pszennej, cynamon oraz szczyptę soli. Tutaj mam 200 kg startych jabłek i jabłka opruszyłam 2 łyżkami kisielu oraz cynamonem. Cynamon do smaku. Jeżeli lubimy, zwiększamy, jeżeli nie, pomijamy. Orzechy pokroję, tak po prostu posiekam, a jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam maślankę, olej. Dodaję proszek oraz mąkę z cynamonem. Cały czas mieszam. Ciasto musi mieć konsystencję jednolitą. To świadczy o tym, że już składniki są połączone. U mnie już są połączone. Jeszcze sobie przemieszam brzegi. Tak, ciasto jest idealnie połączone. I teraz wyłożymy, a tutaj mam pokrojone orzechy, cynamon i kisiel. I należy to również dokładnie pomieszać. Jeżeli lubimy bardzo dużo jabłek, możemy zwiększyć, ale zwiększając ilość jabłek, zwiększamy ilość kisielu. To też jest uzależnione, jakie mamy jabłka. Czy jabłka są bardzo soczyste, to nawet możemy dodać łyżkę bułki tartej, aby wchłonęła nadmiar płynu. Ciasto dzielimy na 2 części. Jedną część wykładamy, rozprowadzamy po całej powierzchni. Dam jabłka i dam na wierzch następną porcję ciasta. Szarlotkę będziemy piekli około 50 minut. Ja zawsze też powtarzam, że to jest uzależnione, jaki mamy piecyk. Należy wbić patyczek. Jeżeli patyczek jest suchy, to świadczy o tym, że już mamy ciasto upieczone. I teraz polewamy wierzch jabłek. Starajmy się, aby te jabłka były pokryte ciastem. I ciasto powędruje do piekarnika. Jeszcze rozprowadzimy sobie łyżką i tak przygotowana szarlotka na maślance wędruje do piekarnika na około 50 minut. I tak oto wygląda szarlotka na maślance. Ja tutaj mam czekoladę. Rozpuściłam sobie czekoladę z 2 łyżkami wody i zrobię taką polewę, taką dekorację.
Możemy to sobie zrobić workiem cukierniczym, a możemy tak jak ja. Do 5 deko czekolady dodałam 2 łyżki śmietanki i podgrzałam. I sobie posmaruję moją szarlotkę. Szarlotka jest jeszcze letnia i później ją zostawiamy do całkowitego ostudzenia. Tak, ja ukroję kawałeczek, ale zawsze powtarzam, że ciasto, chyba że spożywamy szarlotkę z lodami, to w takiej wersji jest najsmaczniejsza. Tutaj już mam i teraz ukroimy kawałeczek. Tak wygląda w przekroju szarlotka na maślance. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.